Jeśli wyrazisz dobrowolną zgodę, to prowadzimy rozmowę, zgadzasz się? Spróbujmy. Czy się zgadzasz? Zgadzam się. Podać imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania. Buchiński Stanisław Wiktorowich. Jestem z obwodu rudonieckiego. Tak. Mieszkam w mieście Pokrowsk. Dlaczego zostałeś skazany? Artykuł, znaczenie i termin, aby było jasne. Artykuł 110. Wyjaśnili mi to w ten sposób. To ułatwianie agresora. Przyczyniłeś się do agresora. O której godzinie otrzymałeś? 6,5 roku. Co ty zrobiłeś? Wszystko jest zapisane w dokumentach. Jest napisane, że stawiam znaki. Zrobiłeś to? Mówi, że tak. Naprawdę to zrobiłeś? Cóż, niech będzie tak. Tak zdecydowali. Ok, niech tak będzie. Co jeszcze? To wszystko. Zaznaczyłem i zrobiłem zdjęcia. Tak jest napisane w dokumentach. Z dokumentów wynika, że zrobiłeś zdjęcia i przesłałeś je. Dla kogo zrobiłeś i przesłałeś zdjęcia? Do jakiejś osoby. Co to była za osoba? Wygląda na człowieka z Doniecka. Czy kontaktował się z tobą przez Messengera? Pisał przez Viber. Tak, użyłeś Vibe i wysłałeś mu geolokalizację ukraińskiego wojska, prawda? Nie geopozycję ukraińskiej armii. Rozumiem, że... Dokumenty mówią o mostach. Mosty. Tak. Co jeszcze? Stacja kolejowa. Tak, mosty i dworzec, ZUS. To też jest. Czy pamiętasz, ile przedmiotów w sumie upuściłeś? Niedokładnie. Około 5000 to jest na zawsze. Okej. Jak otrzymałeś płatność? Cóż, część zapłaty została mi przekazana gotówką. W jaki sposób pieniądze zostały ci przekazane? Spotkałeś prawdziwą osobę? Nie, Ale jako? nie. Jak w takim razie zdobyłeś pieniądze? Zostawili gdzieś pieniądze i napisali na Viberze, gdzie dokładnie są pieniądze. Otrzymałem wiadomość. I tam wskazano, gdzie miały być pieniądze. Tak. Na przykład włożyli je do paczki papierosów i gdzieś zostawili. Zostawiali paczkę papierosów z pieniędzmi i mówili, gdzie ją odebrać. No tak. Jakie to były kwoty? Małe ilości. 300 czy 500 hrywien? Tak. I ile razy? Nie pamiętam. Dlaczego to zrobiłeś? Jakie miałeś motywy poza pieniędzmi? Nie miałem żadnych motywów i nic nie przychodziło mi do głowy. Zrozumiałeś, że zostałeś poproszony o przesłanie zdjęć i geolokalizacji niektórych obiektów, płacą ci za to pieniądze, mimo że to wszystko jest tajne, twoja płatność gdzieś zostaje. Rozumiesz, że to było coś nielegalnego, prawda? Nawet nie wiem, co odpowiedzieć. Słuchajcie, oprócz obiektów, o których już mówiliśmy, na liście pojawia się szpital wojskowy. To nie był szpital wojskowy, to była zwykła klinika. Już teraz, kiedy zostałem po raz pierwszy zwolniony, urządzili tam szpital wojskowy. A niedawno zostałeś zwolniony z kolejnej kary. Tak. Gdy? Zostałem skazany, ale wyszedłem na warunkowe zwolnienie. Pracowałem w strefie przemysłowej, nie było żadnych naruszeń. Co ty tam robiłeś? Sortowanie. Cześć przyjaciele. Informuję, że po raz kolejny nasz fundusz wymiany Dmitrija i Władimira otrzymał od firmy Kosmolot 150 000 hrywien. Pieniądze te zostaną przekazane naszemu wojsku, które pracuje nad uzupełnieniem naszego funduszu wymiany. Ponadto w ramach programu Kosmolot Airlines, na który składa się 50 dronów szturmowych Punisher, 15 zostało już wysłanych do sił obronnych Ukrainy. Dzięki Kosmolotowi i prywatnemu biznesowi, który przybliża nasze zwycięstwo. Chwała Ukrainie. W zasadzie wszystko się zgadza. Fotografowałeś obiekty i resetowałeś lokalizację. W sumie otrzymałeś nagrodę w wysokości 5600 hrywien. Tak. Dlaczego to zrobiłeś, możesz wyjaśnić. Z jakiegoś powodu nie potrafię wyjaśnić. Twój motyw, twoja korzyść z tego działania, czy są to pieniądze? Albo coś innego? Nie potrafię odpowiedzieć, to nie są duże pieniądze. Małe pieniądze, bardzo małe. Wydawało się, że nie ma żadnych obiektów strategicznych ani nic w tym stylu. Most, dworzec, szpital, ośrodek opieki społecznej, to wszystko są obiekty strategiczne.
Z akt wynika, że było to przed wprowadzeniem stanu wojennego. Kiedy przed wprowadzeniem stanu wojennego? Za 2022. Tak. To było w 2021 roku. Cóż, tak, to wszystko. Jaka jest istota różnicy? Rosjanie zbierali informacje jeszcze przed inwazją na pełną skalę. To logiczne, że zebrali informacje przed inwazją na pełną skalę. O tej wojnie wiedziałem, że się zaczęła, bo kiedy odbywałem karę w mieście Toreck, w maju doszło do 6 ataków na terenie strefy przemysłowej kolonii. Czy Toreck jest okupowany? Nie wiem teraz, I w tym momencie? a potem nie. Czy od 2014 zdarzały się ostrzały? Pewnego dnia pojawił się pocisk i to było wszystko. Potem nastała cisza i spokój, bezruch. Cóż, ostrzał trwa od 2014 roku, to zrozumiałe. Tak, jasne. Od kogo pochodzi pocisk? Od Rosjan? Nie wiem, kto gdzie strzelał. Słyszeliśmy, co się zaczęło. Wprowadzono stan wojenny. Więc to było w 2021? Wciąż. Kiedy byłem w areszcie, słyszałem ostrzał. Czy jest rok 2021? Jest rok 2014. Cóż, to zrozumiałe. Dlaczego zdecydowałeś się go oznaczyć? Było wtedy cicho. Nie wiedzieliśmy o tak dużym ostrzale czy dźwięku syren. Ok, dlaczego zdecydowałeś się oznaczyć? Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. Czy jesteś wielkim fanem Rosji? Nie jestem wielkim fanem Rosji. Po prostu. Jestem za pokojem na świecie. Ja, Stanisław Wiktorowicz Bułczyński, skazany z artykułu 110, część 2. Artykuł ten oznacza wspieranie kraju agresora. Chcę iść na wymianę, ponieważ po drugiej stronie jest mój brat. Po pierwsze, czy wyrażasz dobrowolną zgodę? Tak, tak. Nazwisko, imię, data urodzenia, miejsce pochodzenia. Ruslan Witaliewicz Mandrykin, miasto Dnipro. Milimetrów. 1973, urodzony 4 maja. Dobrze. Za co zostałeś skazany i jaki był wyrok? 5 lat za nielegalne posiadanie broni i przekazywanie zdjęć. Zrozumiałem. Czy przyznałeś się do winy? Tak. Dlaczego zrobiłeś te zdjęcia? Cóż, wysyłanie danych o sprzęcie wojskowym do strony rosyjskiej. Czy zdawałeś sobie sprawę, że przesyłasz dane techniczne do Rosji? Tak. Czy otrzymałeś napiwek? Nie. Po co? Nie zapłacono ci za to? Nie, nie zrobiłem tego w tym celu. Moja pensja w fabryce była niewielka, 9000 hrywien. Chciałem, żeby rząd się zmienił, żeby pensje były większe, a życie lepsze. Naprawdę myślisz, że Rosja przyjdzie i płace wzrosną? Byłoby lepiej. Czy uważasz, że życie w Rosji jest lepsze od naszego? Nie lepiej. Dlaczego miałoby nam się wtedy polepszyć, skoro nawet oni nie radzą sobie teraz lepiej? Niektórzy mówią tak, niektórzy twierdzą inaczej. Niektórzy mówią to, inni tamto, ale ludzie mogli zginąć w wyniku twoich działań. Wiesz, co mam na myśli? Tak, rozumiem. Czy zdajesz sobie sprawę, że jesteś współwinny morderstwa? Tak. Jak się czujesz? Cóż. Czy to w porządku? Nie, to nie jest normalne. Pytanie brzmi, czy gdybyś znał ryzyko, zrobiłbyś to? Nie. Dlaczego? Nie chciałbym się tu dostać. Nie dlatego, że jest to złe, ale dlatego, że nie chcesz iść do więzienia. Tak. I najbardziej interesuje mnie twoja opinia na temat słuszności lub niesłuszności tej akcji. Czy przemyślałeś coś ponownie? Zasadniczo tak, długo się nad tym zastanawiałem. Co dokładnie przemyślałeś? Tylko dlatego, że wysyłałem te zdjęcia. Więc wysłałeś zdjęcia. To nie było w porządku. Dlaczego? Ponieważ jest to niezgodne z prawem. To wbrew prawu.
A z moralnego punktu widzenia, gdyby wleciał tam pocisk i zabił ludzi, czy byłoby to w porządku? Nie. Krótko mówiąc, nie chcesz prowadzić normalnej rozmowy, muszę ci wybaczyć, że się odezwałeś. Taki właśnie jestem. Wygląda na to, że zadaję ci pytania naprowadzające, aby uzyskać odpowiedzi, których oczekuję. Sam nie chcesz mi powiedzieć. Powiedz mi, jacyś cywile zostali zabici w Doniecku, jacy to byli cywile? Dlaczego zginęli? Cóż, w internecie pisano o umierających dzieciach i całej reszcie. Czy dzieci nie ginęły w nieokupowanej części Ukrainy? Ostatnio często pokazują to w telewizji. Tak, oni już umierają. Czy to była tak zwana linia demarkacyjna? Tak. Z jednej strony separatyści strzelali w kierunku AFU, a AFU strzelało w kierunku separatystów. A ludzie zginęli tylko po jednej stronie? Obaj. Tutaj. I dlaczego ta wojna zaczęła się 9 lat temu? Dlaczego się zaczęła? Był tam jakiś gaz. Jaki rodzaj gazu? Tak mówili wszyscy. Chcieliśmy pozyskać dużo gazu łupkowego z regionu Ługańska, prawda? Chcieliśmy zniszczyć tamtejszych ludzi, prawda? Wiąże się z tym również historia, że gdybyśmy wydobywali tam gaz łupkowy, wszyscy ludzie BY tam umarli. Tak. Tak właśnie powiedzieli. I to nawet nie my chcieliśmy wydobywać gaz łupkowy, ale Amerykanie? Ludzie mówili takie rzeczy. Mówili, że gaz łupkowy nadal jest niebezpieczny. Czy zweryfikowałeś w jakiś sposób te informacje? Powiedzieli, że produkcja gazu jest niebezpieczna, Dlaczego? bo wszystko jest radioaktywne. Szkodliwy i radioaktywny. Czy sprawdziłeś te informacje? Nie, tak napisali w internecie. Słuchaj, są różne uzasadnienia wojny. Niektórzy mówią, że Rosja najechała, bo my mieliśmy ją zaatakować. Inni mówią inaczej i tak dalej. Czy twoja wersja wojny wynika z tego, że chcieliśmy wydobyć gaz łupkowy, prawda? Tak, Czy nadal w to wierzysz? prawie już nie. Ja, Rusłan Witalijewicz Mandrykin, urodzony w 1973 roku życia. Proszę cię, abyś zabrał mnie na terytorium Rosji, ponieważ są tam teraz moi krewni. Zostałem skazany na podstawie artykułu 263, część 2. Jest to nielegalne posiadanie broni. Pierwszy artykuł 110, część 1 zdrada stanu. Na zdjęciach wszystko jest jasne, zrobiłeś to i nie potrafisz wyjaśnić dlaczego. Po co ci granat F1? Kupiłem wtedy. Uspokój się i wyjaśnij normalnie. Wszystko widać na zdjęciu, tylko po co ci granat F1 razem z zapalnikiem? Skąd to masz, dlaczego przyniosłeś do domu i co chciałeś z tym zrobić? W aktach jest napisane, że chciałem podważyć. Wysać ukraiński czołg w centrum miasta. Naprawdę chciałeś wysadzić zbiornik? Oczywiście nie. Co chciałeś zrobić? Nic, pa. Czekaj, tak się nie dzieje, nie mam granatów w domu. Ponieważ nie są potrzebne i dlaczego ich potrzebujesz? Otóż w moich aktach osobowych jest napisane, że chciałem wysadzić ukraiński czołg. Co tak naprawdę chciałeś zrobić, twierdząc, że akta osobowe są zapisane nieprawidłowo? Ale tak naprawdę, po co ci granat? Przejdźmy na zmianę, skąd to masz? Kupiłem granat. Kupiłem to. Gdzie? Cóż, tam, Kupiłem. Gdzie? Kupiłem od osoby. Człowiek? Tak. Jaka osoba? Nie mamy pojęcia. Sprzedają teraz granaty na targu w Dnieprze? Nie. Gdzie to kupiłeś? Kupiłem od mężczyzny i on też został złapany. Osoba? Tak. Miałeś pełnoprawny granat. Tak. Dlaczego daną osoba potrzebuje pełnoprawnego granatu bojowego w domu? Rusłan Witalijewicz, wyjaśnij mi. Wysadzić ukraiński czołg w centrum miasta. Chciałeś wysadzić ukraiński czołg. No cóż, nie mogę.
Nie wiem. Nie mogłem. Nie wiem, pomyśl o tym. Nie mogłem tego zrobić. Spójrz, mężczyzna ma w domu chleb, żeby zjeść kanapki. Woda wypływa z kranu w domu danej osoby w celu umycia rąk. Ktoś ma w domu kapcie, które może założyć. Dlaczego potrzebujesz granatu bojowego F1 w domu? Wysadzić ukraiński czołg. Więc chciałeś wysadzić zbiornik. Chciałem, ale nie wiem, czy mi się to uda. To jest coś innego, to znaczy, że prawdopodobnie byś tego nie zrobił, ale chciałbyś to zrobić. Tak. Jesteś wojownikiem. Sporo. Czy wysadziłbyś ukraiński czołg, gdy Rosja wkroczyłaby do Dniepru? Tak, Tak. Czy jesteśmy teraz filmowani? tak. Tak. Dlaczego pytasz, czy jesteśmy filmowani? Od razu powiedziałem, że kręcimy wideo, a ty wyraziłeś zgodę na nagranie. Cóż, cholera. Po co to wszystko? Wyjechać do Rosji na noc. Więc musieliście sprzedać mieszkanie, mieliście mieszkanie? Tak. Trzeba było sprzedać mieszkanie, wziąć pieniądze i wyjechać do Rosji, skoro tam jest tak dobrze, czemu nie? Słuchaj, sprzedajesz mieszkanie w Dnieprze, nie jest tanie, za mieszkanie można dostać około 50 000 dolarów, jednopokojowe czy dwupokojowe? Mam dom. Prywatny dom w mieście Dniepr. Tak. Potem nawet ponad 50. No dobrze, niech będzie około 50. To normalne pieniądze, możesz pojechać do Rosji, możesz tam kupić jakąś wioskę, możesz nawet zostać królem wioski. Dlaczego trzeba wysadzić ukraiński czołg granatem? Wtedy nie zrozumiałem. A oto najciekawsza rzecz, naprawdę ciekawa, skąd pochodzi mieszkaniec Dniepru. Ile masz lat? 50. 50-letni mężczyzna, który wydaje się, że przeżył dużo, a potem ma ochotę wysadzić ukraiński czołg. Dlaczego? Skąd bierze się ta nienawiść? Bo wszyscy walczą i wszystko inne. Tak, walczą, to prawda. Rosja najechała i jesteśmy w stanie wojny, każdy kraj będzie się bronił. Jestem zły na rząd, zły na wszystkich innych. To oczywiste, że jesteś zły. Żadnych normalnych zarobków, nic normalnego. Jest też wielu ludzi wściekłych na Putina, pod ziemią jest gaz, ale ludzie żyją bez gazu. Obiecał, że nie będzie podnosił wieku emerytalnego, ale potem go podniósł. Tam też ludzie są źli z wielu powodów. A tu i tam są źli. Gdziekolwiek ludzie nie są źli na rząd, wszyscy są źli wszędzie, powiedzmy, w wielu krajach. Ale nie każdy idzie wysadzić czołg swojego kraju lub o tym myśli. Mogę sobie tylko wyobrazić, jak idziesz i kupujesz ten granat od tego faceta. Dokonując tego zakupu, wymyśliłeś coś dla siebie. Nie, Co? nie sądzę. Jak możesz nie myśleć, że jesteś we mgle czy coś? Nie wiem. Nie wiedziałem już, komu wierzyć, temu, czy tamtemu, czy tamtemu. Wiedziałeś, komu ufać. Na pewno. Wiedziałem, że wtedy będzie lepiej. To właśnie powiedziała ci ta osoba? Tak. Czy powiedział, że lepiej będzie, jeśli wysadzisz czołg? Wtedy Rosja tu będzie i życie będzie lepsze. Jak dokładnie będzie lepiej? Rząd się zmieni. Ok, rząd się zmieni, ale jak życie się poprawi? Przypomnijmy, długo pracowałeś w tym zakładzie, gdzie dostałeś 9000 hrywien. Tak. Jak wiele lat? Dużo. Pracuję od 16 roku życia. W tej fabryce? Nie, w różnych fabrykach. Na przykład, czy przed rokiem 2014 Janukowyczowi żyło się lepiej? Dużo. Jak dokładnie? Wynagrodzenie. Wynagrodzenie było. Wynagrodzenie było stabilne, a praca normalna. Gdzie wtedy pracowałeś? Pracowałem w fabryce, a potem poszedłem do fabryki produkującej rury. Potem była jedna pensja, a potem warunkowo druga.
To już nie to samo. Potem było 600, a potem 900. $900 w fabryce? Nie, hrywna. Otrzymałem to Na dzień? na miesiąc. 900 miesięcznie? Tak, były takie pensje. Czy to były aż takie pieniądze? Wtedy było w porządku. A potem co się stało? Czy poszedłeś do prywatnej fabryki za Janukowycza? Tak, za Janukowycza. Jak długo tam pracowałeś? Przed przyjazdem Juszczenki, po jego przybyciu, wyjechałem. Dlaczego? Ponieważ płace zostały obniżone i płace nie zostały podniesione. Potem mocno obniżyli pensje? Był kryzys, znacznie cieli. Było ich wtedy 2000, nawet do 2000. Nie bardzo. Wtedy fabryka nie zebrała nawet 2000 hrywien. A potem obniżyli to do 700 hrywien. Potem ponownie otrzymałem tę kwotę, ale nie osiągnęła ona 2000. Nie podnieśli mi pensji, chociaż wykonywałem wtedy swoją pracę, ale nie mieliśmy brygadzisty i pełniłem rolę brygadzisty. Byłem jednocześnie robotnikiem i rzemieślnikiem. Ty? Tak, z grubsza mówiąc, byłem szefem grupy i nie dostałem nawet zaniżonej pensji za dodatkową pracę. Lubię to. A jaka była twoja ostatnia pensja? 1700, podniesionych ponownie. 1700. 1700. Za Janukowycza było ich 900, ale była już inflacja? No cóż, wtedy płace znacznie poszły w górę. Czy mógłbyś wcześniej kupić sobie to samo za 1700-900? Nie, bo wtedy była już duża podwyżka cen. Zgadza się, płace prawie się podwoiły, a ceny prawie się podwoiły. Nie, ceny wzrosły, ale płace nie wzrosły. Było 900, a wyszło 1700. Za Juszczenki moja pensja nie była wystarczająca. Czy naprawdę się pogorszyło? Tak. Co wtedy? Okej, kiedy ten facet był prezydentem, kto był następny? Poroszenko? Nasza chronologia jest całkowicie zaburzona. Więc słucham was i myślę, kiedy dojdziecie do właściwej chronologii, bo prezydentem był najpierw Juszczenko, a potem Janukowycz. Kurczę, to prawda. Za Juszczenki. Nie. Juszczenko, Janukowycz. Możesz w to uwierzyć? Jestem zmieszany. Czy pamiętasz, kiedy miała miejsce pomarańczowa rewolucja? Tak, tak. I dlaczego? Czy głosy zostały błędnie policzone? Źle policzyli głosy, chcieli wybrać Janukowycza, ale wybrali Juszczenkę. Potem Juszczenko odbył swoją kadencję, znowu wybory. Janukowycz. Został wybrany, a w czasie kryzysu i za Juszczenki pensje były niewielkie. Potem za Juszczenki, a raczej za Janukowycza były normalne pensje, stabilność i tak dalej. Po prostu nie mogę zrozumieć, Juszczenko był przed Janukowiczem. A przed Juszczenko. Czy potrafisz wymienić prezydentów Ukrainy? Za Janukowycza było normalnie i stabilnie. Był też Kuczma. Wtedy też był Kuczma. Dobrze? Czy za Kuczmy była w ogóle stabilność? Pod Kuczmą. Za Kuczmy było dobrze, potem przyszedł Juszczenko. Teraz okazuje się, że za Kuczmy było normalnie, czyli za Kuczmy dostawało się 900. Dostałem jedną pensję, potem drugą. 900 później. Potem za Juszczenki ta pensja była taka sama, nam ją obcięli, a potem. Tak. Potem znowu. Potem Janukowycz.
A potem przyszedł Janukowycz i przez jakiś czas wszystko było w porządku. Podniesiono mi pensję i zostałem w firmie. Więc, Spełniłem swoją funkcję, tylko swoją. Lubię to. A potem zaczęli dokładać mi więcej pracy i odszedłem. tak, na ile prawdziwa jest twoja historia, to kolejne pytanie. Tu zaczyna się rosyjska agresja, rosyjska inwazja. Poproszono cię o przesłanie zdjęcia, kazano ci kupić granat i wysadzić ukraiński czołg, gdy wkroczą do miasta. Planowali udać się nad Dniepr. Tak, Mówili, że twoje życie stanie się lepsze, gdy wysadzisz czołg. tak. Czy rozumiesz, że grali na twoim niestabilnym stanie? Nie wiem. Gdyby w twoim życiu wszystko było w porządku, zrobiłbyś to? Nie wiem, komu wierzyć, a komu nie. Mam już tego wszystkiego dość. Chcę tylko od wszystkich. Czy masz przynajmniej skłonności samobójcze? Nie? Nie. Ok, przynajmniej to jest dobre. Ostatnie pytanie. Co byś zrobił, gdybyś wiedział to wszystko z góry? Nie wiem. Czy kupiłbyś granat? Nie. Wysłałbyś zdjęcie? Oczywiście nie. To już jest dobre, okej.